Misja dobiegł końca. Jest 6 rano, jestem na lotnisku w Jeddah. Przyleciałem niedawno z Manili i za 2 godziny mam samolot do Paryża. A jak dolecę do domu, zrobię wam podsumowanie całej mojej wycieczki. Czy było warto, czy nie było warto. Podliczę koszty prawdopodobnie, chociaż nie wiem, czy wszystko dokładnie uda się policzyć, ale spróbuję. Opowiem wam, czego jeszcze nie wspomniałem we wcześniejszych filmach. O jakieś drobiazgi, jakieś rzeczy, których nie udało mi się złapać. Siema. Jak widzicie, jestem już w domu. Moja podróż trwała znowu kolejne prawie 3 dni. I chciałem dla was zrobić podsumowanie tego wyjazdu. Podsumowanie kosztów zrobię na końcu filmu. No, rozbiję to po prostu na transport, jedzenie, hotele i tak dalej, prawda? Chwilę opowiem wam o miejscu, w którym byłem, ponieważ zdecydowałem się spędzić cały mój pobyt w Port Barton, czyli całe 3 tygodnie w Port Barton, nie przemieszczając się na inne wyspy z kilku względów. Ze względu na to, że transport jest dosyć uciążliwy, trwa długo po prostu. Z Port Barton na lotnisko to jest 3 godziny busem, później wiadomo, że trzeba być trochę wcześniej przed samolotem. To jest cały dzień stracony. Samolot na przykład do Cebu, bo chciałem płynąć na Sikihor. Cebu, trzeba dostać się do portu, pewnie jakąś taksówką albo czymś, kolejne koszty, kolejny stracony czas. Później płynąć promem z przesiadką na Boholu, także no to jest cały dzień w plecy. No i oczywiście koszty też rosną. A wcale nie wyszło mi tak tanio, jak przewidywałem. Znaczy, wiedziałem, że wyjdzie drożej, jak w Tajlandii, albo podobnie. No ale to na końcu filmu. I teraz tak, o samym Port Barton. To miejsce jest po prostu przepiękne. Natura jest mega. Piękna zieleń, zwierzęta, rośliny, to wszystko było takie zupełnie inne niż w Polsce, oczywiście. To są jednak tropiki. Inaczej niż w Tajlandii było. Było bardziej zielono na pewno. Mniej budynków, mniej miasta, więcej natury, prawda? Przepiękne plaże okoliczne. Ta sama w Port Barton była naprawdę świetna. I oczywiście te okoliczne. Myślę, że warto, bo w Tajlandii nie widziałem takich plaż. No oczywiście nie byłem w całej Tajlandii, prawda? Tylko w tych miejscach, w których byłem. Nie było takich pięknych plaż. Ludzie są naprawdę wspaniali. Tam poznawałem ludzi, na przykład gdzieś, czy w barze, czy na ulicy, czy gdzieś. Jak się z nimi spotykałem częściej, po prostu rozmawialiśmy o różnych rzeczach, jak z kolegą, nie? Ja wiem, że oni mieli niektórzy w tym interes, ale na przykład w kilku barach poznałem fajnych ludzi. No już nie mówię o podróżnikach, backpackerach, czy ludzi, którzy tam siedzą jakiś czas, tylko o tych miejscowych. No naprawdę fajnie się z nimi można było porozumieć. Praktycznie wszyscy mówią po angielsku całkiem nieźle. Nawet z ludźmi, którzy tam pracują, z ludźmi, którzy obsługują, prawda? Można było porozmawiać. Nie wiem, chłopak podchodził, pytał się, co tam słychać, gdzie byłem, jak mi minął dzień, prawda? Bardzo wszyscy byli mili, z uśmiechem. Nawet na ulicy gdzieś tam, jak się spotkało tego człowieka, który gdzieś tam w barze zawsze pomachał i się przywitał, prawda? Także było wszystko fajnie. Mógłbym powiedzieć, że miejsce jest idealne dla wszystkich, bo są piękne plaże, są wycieczki po wyspach, można wyjść na spacer kawałek, gdzieś tam zobaczyć jakieś punkty widokowe, przejść się, zobaczyć po takich zadupiach, gdzie są jakieś tam, powiedzmy, takie slumsy, no, że ludzie mieszkają prawie że w szałasach albo w takich blaszanych budynkach jakichś zrobionych z byle czego. Są miejsca też wieczorem, gdzie wyjść na imprezkę, gdzie wyjść na kolację, czy samemu, czy z dziewczyną, czy z przyjaciółmi, prawda? Jest kilka takich miejsc. I jeżeli ktoś lubi, to można nawet do rana imprezować, bo ostatni bar zamykają jakoś nad ranem, nie wiem, 4, 5 rano nawet. Wiem, że jak kiedyś przylecę na Filipiny jeszcze raz, to na pewno będę chciał zostać dłużej, bo te 3 tygodnie jednak było za krótko. Nawet na same Port Barton było mi mało jeszcze, brakowało mi tego kontaktu z ludźmi, żeby się bardziej zżyć jakby, żeby się poznać, żeby zobaczyć, jak oni żyją. Oczywiście udało mi się zobaczyć sporo, ale jakby mam taki niedosyt, prawda, że myślę, że jakbym chciał zostać na Filipinach, no to tak, no przynajmniej po miesiącu, po 1,5 miesiąca na dane miejsce, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, prawda? Więc żeby sporą część zobaczyć Filipin, to myślę, że trzeba by poświęcić koło roku pewnie. I właśnie dla mnie to jest taki idealna taka długość. Jeżeli ktoś sobie może pozwolić, to polecam.
bo na pewno nie będziecie żałować. Rozmawiałem z dziewczyną, która jest menedżerką we Flowbarze i mówi, że teraz po pandemii zaczyna się wszystko szybko rozwijać. Turystyka ruszyła i jeżeli oglądaliście filmy z czasów pandemii, na przykład z Filipin, to tam było pusto po prostu. Nikogo nie było praktycznie. A teraz jest dosyć sporo turystów. Co z tym idzie? Dużo biznesów się otwiera. Jeżeli ktoś chciałby zostać tam na dłużej, to jest możliwość łapania jakiejś pracy, prawda? Że potrzebne są ręce do roboty. Na przykład w barach czy w hotelach. Także jeżeli ktoś chce sobie tam pożyć w tym miejscu lokalnie na dłużej, to może zostać, bo praca jest. Prawda? Chyba że ktoś ma swoją zdalną pracę, ale to wtedy polecam wybierać hotele lub miejsca, gdzie będziecie spać, gdzie jest Starlink, bo bez Starlinka to naprawdę jest tragedia z internetem. Nawet jeżeli masz swoją kartę SIM, prawda, i masz praktycznie pełny zasięg, to czasami po prostu ten internet znika. Masz pełny zasięg, ale nie ma internetu i na przykład on wraca za 10 minut. I tak jest, tak powiedzmy, no nie wiem, co chwila, no, że masz, nie wiem, pół godziny, 20 minut normalnie działającego internetu i za chwilę znika, mimo że masz pełny zasięg. Pomijam kwestię tego, że w większości w budynkach nie ma zasięgu lub jest bardzo słaby, prawda? No, to zależy jeszcze, bo miałem na przykład na pierwszym piętrze w hotelu mieszkałem, gdzie był całkiem ludzki zasięg, gdzie można było coś, no nie wiem, obejrzeć na YouTubie czy z kimś porozmawiać. Był zasięg. No połowa tego zasięgu było, no ale jakoś to działało trochę. Ale w jednym miejscu miałem tak, że kompletnie nic, zero. Musiałem wychodzić na taras i telefon gdzieś tam trzymać w górze, żeby złapać zasięg, żeby w ogóle do mnie wiadomości na przykład na Messengera dochodziły. Także no w takim Port Barton może być ciężko z internetem, chyba że wybierzecie Starlinka, jeżeli potrzebujecie internetu do pracy. Tak, przepraszam za opóźnienie, ale po powrocie miałem sporo problemów różnych, sporo rzeczy do zrobienia. No i dopiero jest tydzień po moim powrocie i dopiero to nagrywam. Jeśli chodzi o moją kolejną podróż, to nie wiem, kiedy to nastąpi. No i nie wiem, czy uda mi się w ciągu najbliższego pół roku gdzieś wyjechać po prostu. Może jeżeli będę gdzieś wyjeżdżał, myślę, że w pierwszej połowie tego roku to na pewno mi nic nie wyjdzie. Chyba że jakiś krótki taki wylot gdzieś tam na tydzień. Ale to jeszcze zobaczymy. To wszystko, ja niczego nie planuję, wszystko to jest kwestia jakby spontanu, prawda? Może gdzieś się trafi tani bilet. Biorę pod uwagę, że może być jakiś krótki wyjazd jeszcze w międzyczasie. Także tak. Przejdźmy do podsumowania kosztów. Powiem tak, ogólny koszt mi wyszedł, nie wiem czy dobrze wszystko policzyłem, ale wyszło mi 6700 zł około. Za 3-tygodniowy wypad, no troszeczkę więcej tam niż 3 tygodnie. Za loty mi wyszło tak, za lot z Paryża do Manili 1700 zł, za lot z Warszawy do Paryża 600 zł, plus za 2 loty lokalne wyszło mi około 300 zł. Nie pamiętam dokładnie, bo oczywiście chciałem sprawdzić, to się nie chciało wczytywać i tak dalej, stronka do dupy. Ale tak, powiem tak, leciałem z Cebu i nie mam zastrzeżeń poza tym, że ich strona strasznie wolno działa. Oczywiście w aplikacji jest to samo, bo z aplikacji przechodzi na stronę. Tragedia po prostu. Albo nic nie chciało działać, albo działało strasznie wolno. Drugi lot miałem z AirAsia i powiem tak, no było bezproblemowo, ale nie polecam, bo drugi raz przyczepili się do mojego bagażu, że jest za duży. Oczywiście musiałem ważyć, musiałem dopłacać. W Tajlandii musiałem trochę więcej zapłacić, tu trochę mniej, bo nie nadawałem bagażu, tylko po prostu dopłaciłem już przy bramce za nadbagaż, czy jak to tam nazwali, nie pamiętam, bo musiałem wypakować z plecaka tak, żeby było 10 kg, poniżej 10 kg i dopiero wtedy mnie puścili. Dopłaciłem 900 peso, to jest jakieś 65 zł. No niedużo niby, ale no kolejne problemy tam, że przed samą bramką już, wiecie, ostatni wchodziłem do samolotu, bo musiałem się wypakować, później znowu z powrotem to pakować na siebie. Takie trochę zawracanie dupy. W gotówce wypłacałem najpierw, no wiadomo, że najpierw wymieniłem sobie euro, gdzieś tam, znaczy tak, kupiłem euro u siebie w banku, online kupiłem, miałem na koncie i wypłaciłem sobie euro w Paryżu na lotnisku, prawda? Później te euro chciałem wymienić, w Manili wymieniałem na lotnisku, ale na przykład nie chcieli mi wszystkiego przyjąć. Jeden banknot 50 euro w ogóle odrzucili mi, bo był gdzieś tam naderwany lekko, więc na początku wymieniłem euro na 17 000 peso chyba miałem i to mi jakoś tam starczyło, no nie wiem, do połowy pobytu, do 7, tak? Do 7 listopada.
No później trochę się, znaczy źle wyliczyłem trochę kasy po prostu i zaczęło mi brakować, musiałem trochę oszczędzać. Na szczęście 7 wjechała wypłata, więc od razu poleciałem sobie, wymieniłem. Znaczy tak, wypłaciłem z bankomatu i dobrze, że udało się za pierwszym razem w ogóle, bo niektórzy mówili, że ciężko w ogóle z wypłatą z bankomatu, że nie ma pieniędzy i tak dalej. No nie wiem, mi się udało za pierwszym razem. Wypłaciłem sobie kolejne 10 tysięcy peso, czyli razem 26 tysięcy peso, to jest jakieś 1800, tam chyba 50 zł, coś takiego. No i to właściwie wydałem prawie wszystko do zera. Tylko zostawiłem sobie tam koło 1000, żeby mieć po prostu na pamiątkę banknoty jakieś tam i drobniaki. Pociągi i paliwo na samochód to około 200 zł mi wyszło. Mniej więcej, bo tam może czegoś tam nie policzyłem dokładnie. No i reszta to jest koszt jedzenia, które no było drogie na lotniskach, jakieś inne duperelki, płacenie kartą w barach. No w niektórych się dało płacić kartą, tam gdzie się dało to płaciłem kartą. No i hotele płacone przez internet, przez Booking, nie? A reszta to częściowo płacone było gotówką, częściowo przez Booking. Więc, tak jak powiedziałem, koszt ogólny za 3 tygodnie ze wszystkim, z lotami, z ubezpieczeniem, z wyżywieniem, z hotelami, około 6700 zł. Miało być trochę taniej, ale okazało się, że jednak Filipiny nie są takie tanie. Jedzenie w restauracjach oczywiście było codziennie, ani razu nie kupowałem jakiegoś jedzenia w sklepie, nie przygotowałem sobie jedzenia, ani razu. Zawsze gdzieś w restauracjach, czy to tańszych, czy droższych. Czasami miałem ochotę na tańsze jedzenie, a już pod koniec stwierdziłem, że nie będę dziadował, bo zostało mi jeszcze sporo pieniędzy, także czasami 2 razy dziennie wjeżdżała jakaś pizza, jakieś burgery, oczywiście piwka. I tak, jeżeli chodzi o koszty, piwo wychodziło w restauracji za piwo 0,33 Red Horse, czyli te mocniejsze, od 70 do 100 peso, mniej więcej. Czyli to jest jakieś od 5 do 7 zł, coś takiego, za piwo 0,33. W sklepie kupowałem, ale to kupowałem tylko dużego Red Horse'a, tego litrowego. No to płaciłem 150 peso, no to jest jakieś 11 zł, coś takiego. Nie jest jakoś tak strasznie drogo. No pewnie podobnie jak w Polsce, prawda? Woda też za litrową butelkę tam chyba coś, kurde, ze złoty 50 kosztowało. Nie jest drogo. Jedzenie w restauracjach no też jest trochę tańsze niż w Polsce, prawda? Żeby pójść i się najeść, jakieś tam powiedzmy danie, może z jakimś deserem, czy z jakąś kawą, czy z czymś, to trzeba było wydać jakieś, 500 peso trzeba było wydać, to jest jakieś 37-40 zł może. No więc, trochę taniej, bo pewnie u nas, żeby pójść do restauracji, to trzeba wydać 5 dych, więc nie jest tak źle. No ale ogólnie hotele liczyłem, że będą trochę tańsze, ale też nie jest źle. No, jak widzicie, w Europie 3 tygodnie to na pewno za takie pieniądze nie uda wam się. Myślę, że to jest, na pewno nie wyjdzie tyle samo, wyjdzie więcej. Średnio liczę, że za tydzień w Europie gdzieś tam w takich normalnych turystycznych miejscach to jest jakieś 2500 na osobę. Więc za 3 tygodnie to by było jakieś, nie wiem, 7,5, może 8 tysięcy, prawda? No tu w związku z tym, że bilety były dosyć drogie, bo to drugi koniec świata, no to im dłużej jesteś, tym jakby taniej cię wychodzi, prawda? Na miejscu. No może Filipiny niekoniecznie, ale jak inne kraje, takie jak właśnie Tajlandia czy Wietnam. Gadałem z Wietnamczykiem i stwierdził, że jest to świetne miejsce i że naprawdę warto przyjechać, bo jest bardzo tanio. No i właśnie może następna podróż by była do Wietnamu, ale nie wiem, bo są drogie dosyć bilety. Jeżeli się trafi promocja, to może, ale raczej nie w tym roku. No i na zakończenie powiem wam tak, że jestem bardzo zadowolony z mojej podróży, bo wypadła dużo lepiej niż podróż do Tajlandii. Może dlatego, że po pierwsze wiedziałem czego się spodziewać po Azji, bo to już drugi raz, prawda? Kulturowo jest bardzo podobnie do Tajlandii, mimo że tu religijnie tu jest katolicyzm, tam jest buddyzm, prawda? Ale jeżeli chodzi o mentalność ludzi, zachowania, to jest praktycznie to samo. Nie było może tylu nachalnych sprzedawców co w Tajlandii, no ale byłem w małej wiosce, więc nie jest tam bardziej spokojnie, a tam w Tajlandii było jednak tak bardziej turystycznie. Na pewno piękniejsze były krajobrazy, piękniejsze plaże, ludzie bardziej uśmiechnięci, bardziej otwarci, pomocni, bezinteresownie w większości. Część miała w tym interes, ale i tak byli mili. Nawet z ludźmi, z którymi na przykład, którzy załatwiali mi island hopping, czy transport, czy coś,
Później mnie widzieli na ulicy, też mnie machali, wiedzieli jak mam na imię. Nawet chłopak, którego poznałem, który proponował mi właśnie transport albo wycieczkę, chwilę z nim dosłownie porozmawiałem i już później codziennie jak mnie widział, to mi machał. Nawet ostatniego wieczoru, jak wracałem już do pokoju imprezki, spotkałem go gdzieś tam po drodze w barze, machał mi z daleka, w ogóle poznał mnie po ciemku gdzieś na ulicy i oczywiście, wiecie, żegnał się ze mną, jakbyśmy się znali nie wiem ile czasu, pół roku. Po prostu jak kumple starzy, piąteczka, przytulas i w ogóle powodzenia, nie? A człowiek, z którym rozmawiałem dosłownie kilka razy tylko. Więc naprawdę polecam, świetni ludzie tam są, świetne plaże, świetna natura. No może pogoda trochę nie do końca dopisała, bo pierwsza część mojego pobytu była w miarę fajna, mało padało, ale w drugiej połowie już tak zaczęło, no praktycznie codziennie koło południa padało, prawda? No i ostatni dzień, w którym byłem, chciałem go spędzić oczywiście gdzieś tam na dworze, po prostu cały czas padało, non-stop, od rana do wieczora, z przerwami. Znaczy, to było tak, że leje przez 20 minut na przykład, później 10 minut przerwy, na chwilę słońce i znowu leje. I tak w kółko. No wieczorem się poprawiło, to wyszedłem po prostu do baru, gdzieś tam się napić, zabawić, porozmawiać z ludźmi i popływać trochę w basenie ostatniego dnia. Więc myślę, że bardzo udany wypad. Mam nadzieję, że jeszcze wrócę na Filipiny i zwiedzę inne części, prawda? Ale jeżeli ktoś chce tak samo jak ja spędzić jakiś czas w Port Barton, bardzo polecam. Przyjeżdżajcie, odpoczywajcie i poznawajcie lokalne życie. Naprawdę świetne doświadczenie. No i moja podróż dobiegła końca i muszę was zaprosić na kolejny film. Jeszcze nie wiem, gdzie będę następnym razem, ale na pewno dam wam znać. Do zobaczenia. Na razie.